Forest wita Was dzisiaj rano w sobotę. Jest za 15:07 i dzisiaj zabieram Was na ice fishing, czyli łowienie podlodowe na jezioro Lake St. John's koło Orilli. Tutaj z tyłu mamy nasz sklep wędkarsko. W Kanadzie to jest po prostu normalna rzecz, że takie sklepy istnieją i zobaczycie, jak to w ogóle w środku wygląda. Idę po wiaderko i idę kupić żywce. No idziemy teraz do sklepu. Tu żywce są dosyć drogie, ale są 100% pewne, że tu jest. This one right here, but it was done through that. This one here is an option. You can go with this one. Tutaj mamy żywce na szczupaka. Tutaj mamy mniejsze na okonia. Także tak to wygląda. Kupione. Tutaj mam wiaderko. No i jedziemy dalej. Widzicie, naprawdę parę ludzi już jest w tym sklepie. To jest kanadyjska, można powiedzieć, tradycja. To jest kanadyjski styl łowienie ryb spod lodu. Tu każdy czeka na to, żeby jezioro zamarzło przynajmniej te parę centymetrów, tak żeby można było wejść. Niektórzy wchodzą na jeziora, które mają po 10 cm lodu i ryzykują. Ja czekam do momentu, kiedy ten lód będzie grubości przynajmniej 30 cm. To jest jezioro Lake St. John's przy Orilla. Dzisiaj tutaj pójdziemy i będziemy próbować łapać szczupaki. Więc zaczynamy się szykować, wyciągamy sanki, pakujemy się, no i sobie powoli będziemy szli. Pokażę Wam na GPS-ie, w które miejsce będę chciał pójść. Wam pokażę na GPS-ie, na które miejsce w jeziorze, do jeziora będę szedł, na jakiej głębokości będę łapał. Tutaj jesteśmy my, a tutaj jest nasze miejsce docelowe. Zbliżymy to miejsce. Widzicie głębokości na jeziorze, jakie są. Tutaj jest właśnie koło tej niebieskiej kropki, tu gdzie będę łapał, jest koło 12 feet, czyli 3,30 m. No, zobaczymy, jak się uda to nasze łapanie dzisiaj.
Ok, po krótkiej chwili przygotowania jesteśmy gotowi. Sanki zapakowane. Narty śnieżne też, bo śnieg jest głęboki i ciężko by się szło w normalnych butach. Dlatego te rakiety śnieżne są bardzo pomocne. Ok, bierzemy sanki, no i ciągniemy. Grubość lodu 30 cm. Jesteśmy, już widzieliście, jak się namiot rozstawia. Teraz tutaj zrobiłem taki zestaw na szczupaka z odważnikiem, obciążeniem na dole i tutaj taki trok z cieniutką stalką. No i teraz założymy tutaj żywca. Sekundę. Widzicie, takie żywczyki idealne na szczupaka. Widzicie, tu w Kanadzie jest to praktycznie dla niektórych
styl życia. No i ogólnie łowiectwo i rybołówstwo, wędkarstwo, myślistwo to jest bardzo prężny biznes. Tutaj w Kanadzie to są naprawdę biliony dolarów. Para leci jeszcze, dlatego że jeszcze w namiocie nie jest ciepło, ale zaraz już włączę grzejnik i pierw tylko zostawię 2 wędki, bo w Kanadzie można łapać na 2 wędki i szczupaka można łapać do 30 marca, ale niektóre takie te sektory są takie, że można łapać szczupaka przez cały rok. I na dno. Jak szczupak weźmie, to będzie ciągnął nam delikatnie. O, i jest ok. Dwie wędki, 2 przyręble, żywczyki. No i łapiemy szczupaki. Ciągnie do dna. No i kusi szczupaki. No zobaczymy, co będzie dalej. Mówią, że skleroza nie boli, ale nogi bolą. Zapomniałem kabla do ładowania telefonu. No i muszę się przejść teraz do samochodu. Ale dobrze, że niedaleko odeszłem od brzegu dzisiaj. No i idę po kabel. Wiecie co przed chwilą się stało? Nie uwierzyłem w to. Myślałem, że tylko tak na filmach gdzieś ktoś zareżyseruje taką sytuację. Przed chwilą szczupak mi wziął, przewrócił mi wędkę i wciągnął mi wędkę do przerębla. Nie zdążyłem nawet zareagować. Jedno przygięcie, zahaczyła się widocznie gdzieś źle żyłka, pociągnął mi wędkę i blum, trochę do przerębli. Pierwszy raz w życiu takie coś mi się zdarzyło. Taka ciekawostka, no, że niestety trzeba być uważnym i sprzęt mieć przygotowaną na 100%. Widocznie w to chyba nikt nie uwierzy. Wędka, którą założyłem po tym, jak tamta mi uciekła do wody, bo ją szczupak wciągnął. Teraz ta wędka zahaczyła tą żyłkę i wyciągamy co? Żebym ja konia. I wyciągamy moją wędkę, która wpadła do wody. Ale to jeszcze nic. To jeszcze nic, bo na końcu tej wędki jest ten, który to zrobił. Szczupaczek. Normalnie to się chyba zdarza tylko w bajkach. No i tak, moi drodzy. Na razie jest 1-0, bo miałem tylko 2 brania. W tych 2 braniach wędka mi poleciała do przerębli, którą potem drugą wędką wyciągnąłem razem ze szczupakiem. No i teraz jeszcze czekamy tutaj na może następne branie. Może będzie chociaż 2. Tutaj widzicie, macie 2 wędki. Ten namiot kupiłem w tamtym roku, bo jest przestronniejszy, jest więcej miejsca. Jak trzeba zagrzeć sobie w środku, to się sobie zagrzewam. Jest taki bardziej komfort. Wiatr mi nie dokucza, a mogę mieć nawet i 3 dziury tutaj w namiocie. Jakbym na przykład pojechał z kimś na okonie, no to bardzo jest to wygodne. No i tak jak wam mówiłem, że tutaj w Ontario można łapać szczupaki do 30 marca. Na Lake Simcoe, to jest takie też duże jezioro, gdzie są pstrągi
jeziorowe, pstrągi tęczowe, whitefish tak zwana, to jest chyba, nie wiem nawet jak się nazywa po polsku. Są też miętusy, ale na Simcoe można łapać tylko do 15 marca. I tak samo ci wszyscy, co łapią na ice fishing, na te łapanie spod lodu, mają takie budki swoje, nie namioty, tylko takie budki na stałe, gdzie stawiają sobie w pewnym miejscu i one mają normalnie rejestrację, to jest tak jak łódka i oni muszą też właśnie zabrać te budki z tych jezior do 15 marca, żeby później nie był za cienki lód i żeby ta budka nie wpadła w dno. Że no tak tutaj jest. Ice fishing w Kanadzie to jest nieraz dla niektórych ludzi normalnie styl życia. Na dzień dzisiejszy kończymy łapanie ice fishing, czyli łapanie spod lodu na małe żywczyki, na rybki, na szczupaka. Wynik 1 szczupak i to ten taki niespodzianka, co mi pierw zabrał wędkę, a potem mi oddał wędkę razem z sobą. No i zwijam wędki, zwijam namiot, wracam do samochodu, no i czas już jechać do domu. I po wyczerpującym spacerze przez jezioro dotarliśmy do samochodu, spakowane wszystko. Na dziś kończymy, z wynikiem 1 szczupaczek, dosyć ładny. Wiem, że pytacie się, gdzie moje ATV. No ATV w tym roku zimuje sobie na północy w kontenerze, no a ja muszę te sanki ciągnąć. No ale to jest po prostu taki hobby, taki fan, że oglądajcie nasz kanał na YouTube Lucky Luna Forest. Ten film był o ice fishing w Kanadzie, jak to tutaj ludzie łapią, jak mamy sklepy pootwierane, te wędkarskie od 4:30 rano, żeby ludzie mogli sobie kupić właśnie przynętę, czy jakieś tam wędki, czy cokolwiek, co im potrzeba. No jest to biznes. No a i też fan. No, że żegnam Was na dzisiaj. Lucky Luna Forest żegna i zaprasza na YouTube do naszego kanału. Bye.